Witam na moim kanale Gameborn. Właśnie wczytałem ostatni nasz zapis tutaj w tej stacji. Na tej stacji Jaszkino bodajże. Policjantowi daliśmy aparat. No i mamy teraz dalszy scenariusz. Nie wiem, czy z fabułą, czy bez. Idziemy do naszej lokomotywy. I zobaczymy, czy w grze coś się nowego i coś ciekawego wydarzyło. Były dwie aktualizacje od tego czasu, ale nie wiem, czy tryb fabularny jakiś powstał. Zamykamy się w tym. Вагоны готовы к отправке. Свяжитесь по радиосвязи для получения подробных сообщений. Wagony gotowe, tylko gdzie? No nie wiem, czy to te. Spróbujemy jeszcze raz wywołać komunikat. Вагоны до станции Анжерская готовы к отправке. Они стоят на станции Яшкина у платформы номер 2 на третьем пути. No i tutaj. Żebyśmy nie przesadzili z nabiciem, jedziemy. Czerwone jest. No tak, z marszu wsiadłem tutaj. No jest zielone. Tu musimy przejechać chyba na wprost. Aha, wszystko jest. Nas kierują. Zwrotnica za 100 metrów do przerzucenia. Ja zapraszam do subskrypcji osoby, które nie subskrybują. No jakie treści u mnie są, to już właśnie widzicie. Kolejowe głównie. Dobra, hamujemy. Tu wyskakujemy. Hamuje to coś, ten nasz skład. Słabo. Hamulcem lokomotywy poprawimy. No słabo, słabo. Dobra, już się chyba nie zabije nasz bohater. O, pamiętam, w którejś tam planszy chyba zaszczeliliśmy kogoś. Później pół stacji nas próbowało, do nas strzelało, nie wiadomo skąd te
Dobra. I wskakujemy. Minus 29 stopni. Nie chciałbym tam być w tej chwili. I tutaj nastawnik kierunkowy. Pamiętam, mimo że długo nie grałem. I tutaj. Dobra, tu przeładujemy zaraz. Dobra, mamy to. I jedziemy. Możemy się do 20 rozpędzić. Jest to duży kawałek do tych wagonów. Dobra. I tu była literka E w oknie. Możemy obserwować. Zmieniło się coś w lokomotywie? Nie. No ja zapraszam do zgadywania. Jak wiecie, rysuję tam jakiś samochodzik. No i zapraszam do zgadywania, jaki samochód rysuję. No, konkurs. Nie ma nagrody, no ale możemy wspólnie się tak pobawić i sprawdzić znajomość waszą samochodów. Dobra. Mamy prędkość bezpieczną już. No, tu są fajne sprzęgi zaczaszkowe. Jak daleko jeszcze? No już w miarę blisko. Dobra. Chowamy się. A jak się nie widzi, to się jedzie. I nie wiadomo, kiedy uderzymy. Отцепите вагоны на станции Анжевская на 8-м пути. Dobra. Do przodu. I rozpędzamy się. No, jak widzicie, nie zapomnieliśmy, jak się kieruje. Dobra. No i rozpędzamy się. Hopkino, miejscowość. A wagony mamy dostarczyć do Anscherskaja. Tak, ja to odczytałem. Możecie napisać, jak poprawnie odczytać tą miejscowość. No na razie mamy
Nawet nie wiemy, jak daleko to jest. 190 km dodali trasy. Zapomnieliśmy, że nasz bohater ma czasem potrzeby. I teraz jakież on ma potrzeby, no. Napić się. I zjeść czasem coś musi. A jako że to Syberia, to może cebula na zdrowie mu wyjdzie. Skoro już gra o stereotypach, to też w ten sposób możemy potraktować bohatera. Możemy 60 jechać, to się spróbujmy rozpędzić, bo będą jakieś jazdy bezprądowe. Później będziemy mieli problem przejechać taki odcinek. Zrobimy dzisiaj taki odcinek krótszy, myślę to pół godziny. Takie materiały cieszą się największym zainteresowaniem. No chyba, że są jakaś gra super przyciągająca uwagę. No ale przyznam się, że mam ostatnio problem wybrać jakiś tytuł, który będzie interesujący. Może dlatego zacząłem sobie rysować. No, gry to trochę takie bezproduktywne spędzanie czasu. O, chociaż zależy jaka gra. A ja czekam na gry, w których zapomnę o wszystkim w koło. No, czasem były takie tytuły, ale niestety jest ich coraz mniej. Grafika w grach jest coraz lepsza, ale grywalność spada w nowych tytułach. Hopkino 6 km. No i oddalamy się od Jaszkina. Widzicie tutaj z prawej strony taka mapa, takie miejscowości wypisane są. No i czerwony punkt. W tym miejscu jesteśmy mniej więcej pomiędzy Jaszkino. Jeszcze mamy bliżej do Jaszkina niż Hopkina, jakbyśmy zawrócili. No i na razie spokój na trasie. O limit prędkości. Niby zwolnić powinniśmy. Ale w jakiś znaczący sposób nie przekraczamy. Nie huśta nam się lokomotywa jakoś bardzo. No i jest początek miejsca niebezpiecznego. Tam z 3 km przekraczamy. No, lokomotywa troszkę zaczęła się bujać. No, co do pieniędzy, no, mamy dość dużo.
dużo. 3123. Jakieś tam waluty. Możemy sobie ją nawet nazwać Simeony. No ciekaw jestem, czy tutaj jest jakiś tryb fabularny w tej chwili. Po prostu zatęskniłem za grą i ją włączyłem. Nie wczytywałem się w te aktualizacje. Dobra, możemy przyspieszać. A widzicie, Hopkino, Kuzel, no jest tych miejscowości przed nami. Jaszkino, Hopkino dzisiaj. To na pewno tryb fabularny troszkę urozmaicał nam grę. Zwiedzamy kolejne dworce kolei transsyberyjskiej. Że chyba nie ma tego trybu fabularnego nadal. Nasz bohater tylko jedzie sobie. No już Hopkino, 1,5 kilometra. Też w miarę spokojna. Nie ma jazdy bezprądowej, tylko czysta jazda. Zobaczmy, jak tam skład. Cóż tam transportujemy? O, węgiel. Hopkino 800 metrów. No, nie mamy po co się tu nawet zatrzymywać, skoro nie musimy wykonywać żadnych zadań. Dzisiaj zajmujemy się jazdą tylko. O, te cysterny już znamy. To, żeby mogli poszerzyć nam
wagony i ich typy. No i stacja Hopkino wita nas. Kolejne wagony. Ale chyba nie da się ich podczepić. Отцепите вагоны на станции Анжелская на 8-м пути. No nie, to jeszcze nie nasze odczepianie. Myślałem, że się da więcej wagonów podczepić, na przykład te. No, chyba autorzy troszkę odnośnie gry ostatnio spasowali. Tak to wygląda, no. Tego możemy cebulą zabić. Jeszcze jedna cebula. I ciach, jedziemy. Już się wystraszyłem, że na naszym torze się coś pojawiło. Ale na szczęście nie. No i co? Jesteśmy za miejscowością Hopkino. Kuzel, następna miejscowość. No, w grze są dwa typy. O kurczę, wyłącz prąd nam tutaj akurat. Ciach. Ciach. Na szczęście się rozpędziliśmy trochę. Zapomniałem przyciski, ale jedziemy. Włącz prąd. To najpierw zasilanie włączamy. Później pantografy. KV zwolnienie i to zwolnienie i możemy jechać. A nawet tutaj mocy zadajnikiem to był nasz błąd. Powinniśmy zdjąć moc przed wyłączeniem prądu. No ale przynajmniej nie było żadnego zwarcia. Hangar za 15 km. Taka spokojna jazda. Tu instrukcja obsługi lokomotywy. Znowu opuszczenie pantografów. No, dużo się tu zaczęło dziać. No, nie powinno być zwarcia, pantografy opuszczone. No i możemy podnieść zasilanie. Pantograf pierwszy, pantograf drugi.
KVC PV1. No, możemy rozpędzić do 60 na wszelki wypadek. Dobrze. Kuzel, tajga, widzicie, już następna miejscowość się pojawiła. Zdjąć moc możemy, aż za dobrze się rozpędziliśmy. No, myślę, że dzisiaj do tego miejscowości Kuzel dojedziemy. No, leśniczówka pokazuje nam pytanie, po co nam te leśniczówki są. Tutaj jakoś autorzy nam gry nie pokazali tego. Czasem mieliśmy coś tam wykonać, jakieś jelenie uwolnić, ale po co jest ten punkt leśniczówka, to ja nie odkryłem w grze. Tutaj zwolnić mamy. Do 40. Uda nam się. O, jeleń. Dobra, jest. No, jedziemy. Miejsce niebezpieczne. Być może autorzy odstąpili już od scenariusza fabularnego. Koniec miejsca. Czy możemy 60 nawijać? No jeszcze. Zgodnie z tym, co powiedziałem, do pół godziny nam brakuje 2 minutki. Czyli proponuję materiał wydłużyć i w miejscowości Kuzel skończymy dzisiejszą przejażdżkę transsyberyjską koleją. Spędziłem się aż za dobrze. Dostałem oznaczenie wzorowy maszynista. No chociaż przekraczam te prędkości, nie czarujmy się. No, minutka nam została do pół godziny. No i 2,7 km do miejscowości Kuzel. Kręta droga. Mam nadzieję, że się nie wykoleimy tutaj.
już mamy 30 minutę i 1,5 kilometra jeszcze. No, w międzyczasie mogę zaprosić osoby, które trafiły na materiał i chcą śledzić grę Trans-Syberian. No to gra u mnie zawsze była na kanale i czekam na fabularne wątki i zapraszam oczywiście do subskrypcji osoby, którym podoba się ta gra. Na pewno będę wam ją pokazywać. No i jest Kuzel. W miejscowości Kuzel jeszcze hangaru nie będzie. Części nie dokupimy. W razie awarii dopiero w miejscowości Tajga. No i jesteśmy na miejscu. Troszkę się rozpędźmy do 60. No nie mamy potrzeby się tutaj zatrzymywać. Nasze potrzeby, pragnienie, głód, jakieś tam zapasy mamy jeszcze. Możemy śmiało jechać. A Kuzel jeszcze 100 metrów nam zostało. No nic, dziękuję wam dzisiaj za wspólnie spędzony czas. No i zapraszam na kolejne materiały. Jeszcze 100 metrów. Chyba że już jesteśmy 100 metrów za. Dobrze, ja już przechodzę do zapisu. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się. Do następnego razu.